proszę zapytał cara. How are you going to defeat Napoleon? Jak pokonać Napoleona? And the Tsar said, A car powiedział, I depend on two generals. ja polegam na dwóch generałach. General January and General February. Generał styczeń i generał luty. The Russian winter coffee. Rosyjska zima po prostu przyroda. And after putting 500,000 men into Russia, I chociaż 500 000 żołnierzy sprowadził do Rosji, only 14,000 sorry French soldiers came back to Paris. tylko 14 000 żołnierzy wróciło do Paryża. As the historian said, Jak historycy mówią, wyzwolenie Europy spod panowania Napoleona nie było darowane ani przez Rosję, ani przez Niemców, ani przez Anglię, ale z ręki Boga. a few years later, Napoleon gathered a few more troops together. Później, kilka lat później, Napoleon zgromadził znowu armię u siebie. And he went out to fight the British at the Duke of Wellington. I on stoczył bitwę, prawda, pod Waterloo, za Anglię. Yeah, and Waterloo became his Waterloo Wiecie, ten Waterloo stało się dla niego, because he failed. dlatego że upadł. Because the prophet said, Dlatego że prorok powiedział, że królestwo będzie rozdzielone, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się mierzać z gliną. they will not stick together. One nie będą się trzymać razem. And he continues, he says, I dalej wydawał, aż widziałeś żelazo zmieszane z jasną ziemią, znaczy zmieszają się z sobą. and so it says they will mingle with the seed of men. Tu jest powiedziane, że oni się zmieszają nasionami ludzkimi. Now what I've done here is taken a modern English version of the Bible Wiecie, jak macie taką nowoczesną wersję Biblii, for this verse and Sigma has translated it for me. i ten tekst jest przetłumaczony, prawda, w pewien sposób. And maybe even another Polish version might say these words, I don't know. Może inne tłumaczenie ma ten tekst, tam ma te słowo umieszczone. This is what it says. I to ono tak powiedziane jest. Ta mieszanka żelaza i gliny pokazuje również, że te królestwa będą starały umocnić się, tworząc sojusze ze sobą za pośrednictwem małżeństw. Ale one nie będą trzymać się razem, tak jak żelazo i glina nie zmiesza się. You see, mingling with the seed of men A więc widzicie, te mieszanie się na siebie ludzkim means trying to get together by making alliances to znaczy, że żeby się połączyć razem, czynić ze sobą takie pewne układy through intermarriage. przez małżeństwo. You know, a prince of one country marries a princess of another Książę jednego państwa żenił się z księżniczką drugiego, in order to bring unity. żeby powstała jedność. Now, when I visited London, Kiedy odwiedziłem Londyn, I visited the Buckingham Palace. odwiedziłem Buckingham Palace, pałac królewski. All the crowds were there looking at the changing of the guard. Wiecie, wszyscy tam sobie zwani, jak się zmienia barwa królewska. I mean, that was interesting, Wiecie, to jest interesujące, but it's not the reason why I went there. ale to nie był powód, dla którego ja tam byłem. So I went over the other side of the road and I took a photo of the Queen Victoria monument. Ja byłem z drugiej strony tej ulicy i zrobiłem zdjęcie pomnika królowej. Because Queen Victoria was on the throne, was still living at the time of World War I. Bo królowa Wiktoria, ona jeszcze żyła za czasów I wojny światowej. She was married to King Denmark, King Christian IX of Denmark. Ona była żoną króla Denmark, to jest Holandii. Yeah, and do you know that all the grandchildren of Queen Victoria and King Christian IX Czy wiecie o tym, że wszystkie wnuki królowej Wiktorii i jej męża they were all the crowned heads of Europe. to są głowy państw europejskich. So when World War I broke out, Kiedy pierwsza wojna się rozpoczęła, it was a great big fight była wielka wojna amongst all her grandchildren pomiędzy wnukami. because they tried to form alliances through intermarriage. Dlatego, że ona próbowała właśnie stworzyć taką jedność poprzez małżeństwo. But it did not work. Ale to nie pracowało również. And as a result, we had World War I. I w rezultacie pierwszej wojny światowej. The Kaiser was on the throne of Germany in World War I. I Kaiser wtedy był na tronie niemieckim podczas pierwszej wojny światowej. This is what he had to say. I to, co on powiedział. Od dzieciństwa byłem pod wpływem 5 mężów. Aleksandra,
Juliusza Cezara, Teodoryka II, Fryderyka Wielkiego i Napoleona. Każdy z nich marzył o światowym imperium. Nie udało mi się. Marzę o niemieckim, światowym imperium, a moja zaciśnięta pięść musi odnieść sukces. Oh, he said they all failed in the past. On powiedział, że oni wszyscy nie dokonali tego. But my clenched fist will succeed. Ale moja zaciśnięta pięść zwycięży. I will unite Europe. Ja połączę go. Now this is the Metz Cathedral in France today. I to jest katedra Metz we Francji dzisiaj. It used to be in Germany before the borders changed. Ona kiedyś leżała po stronie niemieckiej, zanim te granice zostały zmienione. And there are several entrances to the Metz Cathedral. Several entrances. A jest wiele tam wejść do tej katedry. And these entrances are surrounded by statues of the Old Testament prophets. I te wejścia wokół tej katedry jest wiele różnych posągów proroków starozamiatowych. Now back in 1898, W 1858 roku this church needed a new lead roof. ta katedra potrzebowała, żeby został wymieniony ołowiany dach. You imagine this was a very expensive item. Musisz zdać sprawę z tego, że to naprawdę bardzo drogi koszt. So the church folk of the Metz Cathedral asked the Kaiser for money. I zarządcy tej katedry poprosili Kaisera tego, aby po prostu on sfinansował ten dach. You know, will you pay for our new lead roof? Czy zapłacisz za ten naprawdę dach? The Kaiser said, okay, I'll pay for it. A Kaiser powiedział, tak, zapłacę. On one condition. Pod jednym warunkiem. Oh, what's that? Ale co to jest? The Kaiser said, I want to be shown as one of the prophets on the new west portal. Ja chciałem być tam, prawda, jak jeden z tych proroków tam, mieć tam jeden swój posług. Yeah, he wanted to be pictured as one of the Old Testament prophets. On chciał tam zaistnieć jako jeden z proroków starozamiatowych. This was a very strange request. Wiecie, to było bardzo dziwne żądanie. And so they said, well, okay, you're going to pay for our roof. On powiedział, dobrze, zapłacisz nam za ten naprawdę dachu. Who would you like to be? Kim chcesz być? I want to be Daniel the prophet. Chcę być Danielem prorokiem. Because I am going to prove his prophecy wrong. Bo ja chcę udowodnić, że po prostu nie jest prorok, nie jest nieprawda. And I will conquer all of Europe. Ja chcę całą Europę. This is the contract for the new lead roof inside the cathedral. A to jest umowa, która jest w tej katedrze umieszczona, tego właśnie wymiana. We all know that the Kaiser failed. My wszyscy wiemy, że Kaiserowi nie udało się też. But not before millions were killed in a senseless war. Po? Not before millions were killed in a senseless war. Żeby po prostu oszczędzić bez po prostu, żeby zginęło ponad 4 miliony ludzi, prawda, w bezsensownej wojnie. And the Kaiser was exiled out of Germany. I Kaiser został wygnany po prostu z Niemiec. And he died here in Dawn, Holland. I on umarł w Holandii. And his crypt is behind this house. A jego trumna, czy grobowiec jest za tym domem. Out on the front gate is this little statue of him. A na przodzie tej posiadłości jest jego taki mały pomnik. Now please tell me, Powiedzcie jedną rzecz. what is the most distinguishing feature of his face? Co jest tutaj najważniejsze, takiego szczególnego na jego twarzy? What stands out on his face more than anything else? Co jest takiego szczególnego, zauważalnego, więcej niż cokolwiek na jego twarzy? Wąs. Yes, he's got a moustache like big bike handlebars. Wiecie, on ma takie wielkie wąsy jak kierownica motoru. So here he is now, Wilhelm II as the prophet Daniel. I tutaj mamy takie zera jako roka Daniela. It says in the page on the left, now this happened on May 14, 1903. I to się stało na 1903. 1993. Trzeci. 1903. A 1893 roku. And on the right you can see the statue of the Kaiser. I tam jest właśnie, jak widzicie, tam jest posąg Kaisera. And there you go. There he is with his big moustache. I tam on jest właśnie z tymi wielkimi wąsami. Now he failed, and after the war, someone hung this sign on the statue. Po tej wojnie, prawda, ktoś mu zgolił te wąsy. It's in Latin. Tam jest napisane to, prawda, to jest w łacinie. You know, someone made a sarcastic comment. I tam jest taki będzie sarkastyczny komentarz. This is what it says. I to on mówi, w ten sposób przechodzi chwała świata. Thus passes the glory of the world.
ten sposób. He thought he was going to unite Europe and have one world empire in Europe. I on myślał, że on stworzy potężną Europę uczynił, But he failed. ale nie udało się. And after the war, you can see the Kaiser statue on the left and then Daniel on the right. I teraz widzicie po wojnie, tutaj pomnik Kaisera z lewej strony, a Daniela z prawej strony. I don't know what they did, maybe some stonemasons shaved off his mustache. Nie wiem, co oni zrobili, że oni zgolili mu te włosy, But the Kaiser failed to unite Europe. ale Kaiser po prostu nie dokonał zjednoczenia Europy. But what the Kaiser failed to do, Adolf Hitler was determined to do. A tego, czego nie dokonał Kaiser, Adolf Hitler chciał na pewno to zrobić. And he got together an army of 5 million men. I on zgromadził armię, 5-milionową armię. And he marched his stormtroopers right across Europe. I on jakby przez sztorm zdobył całą Europę. He was going to set up a 1,000-year Reich, I on obiecał 1000-letni raj, a 1,000-year German Empire. 1000-letnie królestwo niemieckie. But over the English Channel there was Winston Churchill. Ale z drugiej strony kanału, prawda, na masku był Winston Churchill. And he said to his people, I offer nothing but blood, sweat and tears. I on powiedział, że ludzie nie oferują nic poza krwią i potem i łzami. One of his famous speeches, he said, listen, we'll fight them in France. On powiedział, przyjaciele, będziemy walczyć z nim we Francji. We'll fight them in the seas and on the ocean. Będziemy walczyć z nim na morzu i na oceanie. We'll fight them in the air. Będziemy walczyć z nim w powietrzu. We will defend our island. Będziemy bronić naszej wyspy. Whatever the cost may be. Za wszelką cenę, jak to nie była. We'll fight on the beaches Będziemy walczyć na plażach and on the landing grounds. i na drogach. We'll fight in the fields and in the streets. Będziemy walczyć na polach i na drogach. We'll fight in the hills. Będziemy walczyć w górach. But we will never surrender. A nigdy się nie poddamy. I remember one of his famous speeches once. Pamiętam jego takie słynne przemówienie. He went back to a boys' college where he once went to school. On udał się do pewnej szkoły, do takich chłopców. And there was a crowd of people out there in the audience. Tam była pełna sala ludzi. There were parents there that had lost sons in the war. Tam byli rodzice, którzy stracili swoich synów na wojnie. There were wives sitting there that no longer had a husband. Tam siedziały żony, które już nie miały mężów. There were fathers that were missing who would no longer come back and see their children. Tam byli ojcowie, których dzieci nie wróciły z wojny. Everyone had an anxious face. Wszyscy mieli zatrwożone. Everyone was worried about what would happen. Wszyscy bali się, co się stanie. And Winston Churchill had a speech all prepared. A Winston Churchill miał tak przygotowaną przemowę. But when he saw the anxiety on the face of the people, Kiedy widział, prawda, te zatroskanie na twarzach, he put his speech aside. on odłożył, prawda, te przemówienie na bok. Just wait a moment, please. Jest to moment, co się tu dzieje. Okay. All right. So he went out to the people on the platform. On poszedł na środek, prawda, tej mównicy. He told the people, never give up. On powiedział, nigdy nie rezygnujcie. Then he walked over to the left and he said, never give up. Poszedł na lewą stronę, powiedział, nie rezygnujcie nigdy. And he walked over to the right and he said, never give up. Poszedł na prawą stronę, powiedział, nigdy nie rezygnujcie. And he fought them in the great battle of Britain. I on walczył o Anglię. The Luftwaffe failed to, in their air war against England. Luftwaffe nie zdobyła bitwę o Anglię. Over in New York, there was a journalist who wrote an article. W Nowym Jorku był jeden, prawda, journalist, dziennikarz, który napisał artykuł. This is what it said in the New York Times. I to, co on powiedział w tym piśmie. Nigdy wcześniej plany podboju świata nie zostały opracowane z taką naukową precyzją, ani też nigdy wcześniej nie przeprowadzał ich z taką cichą bezwzględnością. Nigdy wcześniej nie obejmowało takiego terytorium i wzrygam się na myśl, patrząc z perspektywy czasu, że nikt nigdy przedtem nie był tak blisko sukcesu, a mimo to nie udało się. Dlaczego nie? So the journalist asked, why did it fail? I ten dziennikarz pyta się, dlaczego to się nie udało? Well, I'll tell you why it failed. Ja wam powiem dlaczego. Because the prophet of God said, Dlatego, że prorok Boży powiedział, królestwo będzie podzielone. the kingdom shall be divided. Królestwo będzie podzielone. Listen, friends. Słuchajcie, przyjaciele. Poland and all of Europe Polska i cała Europa can thank God for the fall of Nazi Germany. może dziękować za to, że Niemcy po prostu przegrały. Because his word cannot be broken. Dlatego, że jego słowo nie może być
nie będzie zjednoczona. It will never be one empire ever again. Nigdy nie będzie jednym imperium znowu. And why am I so certain of it? Dlaczego jestem tak pewny tego? Because God said so. Dlatego, że Bóg to powiedział. And all through human history, I przez całą historię ludzkości, all through European history, przez całą europejską historię, no one has been able to unite Europe again. nikt nie był w stanie zjednoczyć Europy. Daniel's prophetic words stand sure. Daniela proroctwo jest pewne, stoi twardo. During the Second World War, this man, Franz Hazel, Podczas II wojny światowej ten niemiecki żołnierz, Frank Hazel, yeah, he did not believe, he was a Christian, he didn't want to kill anyone. wiecie, on był chrześcijaninem, on nie chciał nikogo zabijać. And he was assigned to Pioneer Company 699. I on był, wiecie, członkiem kompanii 669. This German company was marched into Russia. Ta kompania ruszyła do Rosji. 1,200 men in his company. 1200 żołnierzy w jego kompanii. Every last one of them died, Wszyscy oni umarli, except 7 of them. z wyjątkiem 7. Franz Hazel among them. I Franz Hazel był między nimi. You see, Franz Hazel, he believed in the prophecy of Daniel 2. Wiecie, Franz Hazel wierzył w proroctwo drugiego rozdziału Daniela. He carried this little card explaining the prophecy in his wallet all through the war. On nosił w portfelu tą drugi rozdział proroka Daniela. One day, his commanding officers, before they went upon their invasion into Russia, Jego dowódca, zanim oni najechali Rosję, his commanding officer said, "Now listen, Franz, do you think Hitler's going to win the war?" zapytał go, słuchaj, czy myślisz, że Hitler wygra wojnę? Well, if he said no, he could be shot. Wiecie, gdyby powiedział nie, to byłby pewnie zestrzelony. So he said to his commanding officer, "Is this an official question, or are you asking me as a friend?" A ja zapytał tego oficera, słuchaj, czy to jest oficjalne pytanie, czy to jest prywatne? And there was a kind of unwritten rule Wiecie, jest takie prawo napisane, that if the officer took off his hat and put it down, kiedy oficer zdejmie czapkę i położy na stole, they could speak freely, wtedy mogą rozmawiać bez problemu, with no consequences. bez żadnych konsekwencji. So the officer took off his hat and he put it on the desk. A więc on zdjął tą czapkę i położył na biurku. And so Franz Hazel took out that Daniel 2 card I Daniel Hazel wziął tą kartę drugiego rozdziału and gave his commanding officer a Bible study on why Hitler won't win the war. i dał lekcję biblijną temu swojemu dowódcy na temat, prawda, drugiego rozdziału, na temat wojny. Because he showed him from the Bible the kingdom will be divided and it will never unite again. Dlatego, że drugi rozdział pokazuje, że królestwo będzie podzielone i nie będzie zjednoczone nigdy. And Hitler will not be able to unite Europe. I Hitler nie będzie w stanie zjednoczyć Europy. There will never be a 1000-year reign. Nie będzie nigdy 1000 lat rajchu. And he finished his Bible study. I on skończył te biblijne studia. Next day, Następnego dnia the commanding officer called in Franz Hazel again. ten dowódca poprosił Heizela znowu. And now there were 2 other higher ranking officers with his commanding officer. A w tej chwili w tym biurze było jeszcze 2 innych bardzo wysokich oficerów i on tam przyszedł. And his commanding officer said, "Franz, you tell these 2 men what you told me yesterday." I on powiedział, słuchaj Franz, powiedz to tym 2 panom, to co nie powiedziałeś wczoraj. And Franz again said, "Is this an official question?" A on znowu powiedział, słuchaj, przepraszam, czy to jest oficjalne spotkanie, czy nie. And so all the officers took off their hats. A więc ci oficerowie zdjęli swoje czapki. And so Franz went through the Bible study again. I Franz znowu przeszedł przez studium biblijne jeszcze raz. Now, as they marched into, and by the way, the other officers said, "Look, what you said is correct." I wiecie, kiedy on skończył, ci oficerowie powiedzieli, tak, to co powiedziałeś, to jest wszystko prawda. His commanding officer said, "These other 2 officers, before the war, Ten dowódca powiedział, słuchaj, ci 2 panowie, ci oficerowie przed wojną, that they were historians in the university. to byli historycy, którzy wykładali na uniwersytecie. And they have confirmed all the dates of the kingdoms that you've explained. I oni potwierdzili wszystkie daty, o których prawda Heisler mówił. Well, his company was marched into Russia. Jego kompania ruszyła na Rosję. And while France didn't know this, I kiedy Franz nie wiedział, his commanding officer had stockpiled fuel for a return journey. to dowódca zaczął oszczędzać paliwo na drogę powrotną. Because he knew by that Bible study Dlatego, że on dowiedział z tego studium biblijnego, that Hitler will fail in Russia and they have to retreat. że
To był jedyny samochód wojskowy, który wrócił do Niemiec. Let me tell you something. Chcę wam powiedzieć coś. Believing Bible prophecy Wierzcie biblijnemu proroctwu. can save your life. Może po prostu zbawić wasze życie. During the war, evangelists put out advertisements, Hitler's hopes doomed. Podczas wojny jeśli mówili, że Hitler po prostu nie zwycięży, upadnie. Thousands came out to hear the lectures. I to były takie wykłady na temat tysiąców, którzy upadli. They wanted to know what were the words of God that would spell the doom of their Hitler. Wszyscy chcieli wiedzieć, co spowoduje, że Hitler nie zwycięży. An evangelist would preach from Daniel 2 I ewangeliści uczyli z rozdziału 2 Daniela. and tell the people the kingdom will be divided. I tam czytali, że królestwo będzie rozdzielone. And then after the war, Po wojnie treaties were signed były podpisane układy, to try to bring some unity amongst the European nations, żeby stworzyć europejskie, jedność europejską. so that there would never again be another world war. Żeby nie było kolejnej wojny. So in 1951 they signed the Treaty of Paris. A więc w 1951 roku podpisano układy w Paryżu. A few years later, in 1957, the Treaty of Rome. A później kilka lat później w Rzymie podpisano. And that began the European community. I tam się rozpoczęła właśnie tworzenie Europejskiej Unii. And then in the 1990s, I saw this on the cover of Time I magazine. to widziałem właśnie ten plakat właśnie w Time, w takim magazynie Time. 1992, will Europe unite? W 1992 roku czy Europa się zjednoczy. Newspaper said towards the United States of Europe. Kiedy stanie się tak, że będzie Europa Stanami Europy? They wanted the European nations to be like the United States of America. Oni chcieli stworzyć właśnie Europejską Unię, tak jak Stany Zjednoczone. One power, just different states. Jedna siła, jedna moc, tylko inne miasta, inne państwa. And so they had a treaty to try to do this. I oni mieli układ, aby to uczynić. It was called the Maastricht Treaty. To był tak układ Maastricht. But no country could agree Ale nie wszystkie kraje zgadzały się. on the terms of the treaty. Właśnie z tymi kondycjami, warunkami tego układu. Some were saying yes and some were saying no. Jedni mówili tak, inni nie. Well, finally they had to compromise and they signed a Maastricht Treaty. W końcu oni doszli do tych porozumień i w 1993 roku ustalili pewien układ. And as a result of that, the European Union that you have today was formed. I w rezultacie właśnie tego układu Europejska Unia została uformowana, jak dzisiaj mamy. And as the years went by, other countries, European nations, joined the European Union. I jak czas mijał, to inne kraje przyłączały się do tej Unii. Your country joined the Union in 2004. Wasz kraj przyłączył się do Europejskiej Unii w 2004. But evidently, like England, you wanted to keep your own currency. Ale tak jak Anglia chcą utrzymać swoje pieniądze. You evidently have the zloty here and not the euros. Tak jak w Polsce teraz mamy złotówkę, a nie euro. Yeah. So this article said the European Union was designed to be a United States of Europe. Ten artykuł mówi, że to było zaprojektowane, aby Europa stała się Stanami Zjednoczonej Europy. This is what one of the European Union founders said. To właśnie powiedział jeden z tych założycieli Europejskiej Unii. The purpose of the European Union is to create a United States of Europe. Celem Europejskiej Unii jest to, aby stało to się Zjednoczonymi Stanami Europy. Now we all know just a couple of months ago, My wszyscy wiemy, co się stało nie tak dawno, może wam się wtedy. the United Kingdom voted whether they wanted to stay in the Union or not. Anglia głosowała, czy chce zostać w Unii, czy nie. And so they held a referendum on June 23, I oni mieli referendum 23 czerwca. whether they remain in the European Union or whether they get out. Czy oni zostają w Europejskiej Unii, czy wychodzą z niej. And you all know what happened. I wiecie wszystko, co się stało. Because the romance between the United Kingdom and the European Union is over. Dlatego, że romans pomiędzy Europejską Unią a Anglią skończył się. The United Kingdom filed for divorce. Wiecie, Anglia, Europejska Unia po prostu rozwiodła się. They weren't kissing each other anymore. Już nie całują się nawzajem. Divorce. Jeden jest rozwód. And a couple of days later, I 2 lata wcześniej, after they voted to get out of the Union, kiedy oni tu jest, and just a couple of days after the vote,
Germany Po prostu wyszła na jaw pewna taka tajemnica, że Niemcy i Francja, that their European bureaucrats że ci biurokraci właśnie tych krajów, wanted to form a giant European superstate. że oni chcieli stworzyć właśnie taką europejskie mocarstwo. And it was your Polish foreign secretary that blew the whistle. I to polski, prawda, minister zagraniczny na ten temat zaczął mówić. He said these plans are coming across like an ultimatum. Wiecie, i to, prawda, wydało się, że na jaw, prawda, no po prostu jak An ultimatum, a decree. Must happen. jako rozkaz, jako po prostu, że to się ma stać. They seem to be forcing everyone into the United States of Europe. I oni wszystkich chcieli zmusić, aby powstały Stany Zjednoczone Europy. Now the European Union is a little afraid. I teraz Europejska Unia musimy się boi. They think other countries might want to exit the Union. Dlatego, że oni się boją, że inne kraje będą chciały wystąpić z Unii. Just notice quickly these words. No, krótkie słowa. This article said that the Brexit vote is dividing Europe's leaders. Ten artykuł mówi, że te głosowanie Brexit bardziej podzieliło Europę. This article says Europe is divided. Ten artykuł mówi, że Europa jest podzielona. Then it says in this article, meet the divided committee to save Europe. Excuse me again. Meet the divided committee. Że oni spotkajmy podzielone ten komitet, podzielony europejski. Yeah, Angela Merkel, the French president, none of them can agree. Ci przywódcy, oni się nie zgadzają ze sobą nawzajem. And the article said they were hopelessly divided and dysfunctional. I ten artykuł mówi, że oni są beznadziejnie podzieleni i po prostu nie funkcjonują właściwie. This article said they were divided. Ten artykuł mówi po prostu, oni są podzieleni. And again, Germany and France are divided. I znowu Niemcy i Francja są podzieleni. Europe is divided. Europa jest podzielona. This article said Europe is at war with itself. Ktoś napisał, że Europa sama w sobie jest w stanie wojny. Because they can't agree how to save the European Union again. Dlatego, że oni nie mają pojęcia, jak zbawić albo zabezpieczyć Europejską Unię, żeby się nie rozpadła. But I know the reasons why they are having problems today. Ale ja wiem, dlaczego oni mają dzisiaj problem. Because the prophet said it will be a divided kingdom. Dlatego, że prorok powiedział, że będzie podzielone królestwo. Does that look united? Czy to wygląda połączone? The European Union buildings. Widzicie, ten budynek Europejskiej Unii? We've had a Brexit, now they want to have a Brexit. Tam jest Brexit, ale nie tylko będzie Brexit. And a Spexit, so Spain can get out. Hiszpania nie chciała wyjść. And even a Portugal gets it. Nawet Portugalia nie chciała wyjść. Portugalii. Divided. Podzielona. The European Union raft is coming unstuck, it seems, according to this cartoon. Wiecie, według tego kartonu Europa po prostu dryfuje. And then another cartoonist put all the European leaders together. This is what it looked like. I jeszcze inny karton pokazał Europejską Unię przywódcę, to tak wygląda. Do they look like they're united? Czy to wygląda, że oni są prawda, że oni są połączeni? One country is punching another one up the nose. Jeden kraj uderza drugiego w nos. Someone's biting an arm. Ktoś tam gryzie kogoś prawa w ramię, w rękę. They're divided. Oni są podzieleni. But this is the best cartoon about the division in Europe today. Ale to jest największy, najlepszy chyba karton. It's the Titanic going down. To jest Titanic, który tonie. And Britain is getting out. A Anglia skakuje. Because the prophet said the kingdom shall be divided. Dlatego, że Pan powiedział, że królestwo będzie podzielone. They are three Polish words Tam są trzy polskie słowa, that have spelt the doom of every effort to unite Europe. które określają kompletne fiasko dla Europejskiej Unii. And I want to put it to you very as forcefully as I can tonight. I ja chciałem to podkreślić mocno, jak tylko to mogę. You can trust Bible prophecy. Możecie zaufać po prostu Biblię. Listen, friends, no person living or dead Żadna osoba żyjąca czy umarła has ever revealed the future nigdy nie przedstawiła, nie objawiła przyszłości. as we have seen revealed through the prophet Daniel here tonight. Tak jakśmy widzieli, jak to zrobił prorok Daniel dzisiaj wieczorem. What he said is certain and it's true. I to, co on powiedział, jest pewne, prawdziwe. Finally, the stone that struck the image.
A w końcu kamień uderza w ten sposób. The prophet said, Prorok mówi, za wieki królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. the stone that struck the image represented the return of Christ. Ten uderzający kamień reprezentuje Chrystusa Pana. So Daniel's prophecy ends with the coming of Jesus. Proroctwo Daniela kończy się powrotem Chrystusa Pana. Jesus is that divine rock who's coming back to this world. Ten kamień to jest ten boski stworzyciel, który wraca do ziemi. And so where are we today in this prophecy? Kochani, gdzie my jesteśmy w tym proroctwie dzisiaj? We are living right down on the borders of the eternal world. My jesteśmy na krawędzi niebiańskiej rzeczywistości. We are not just living in the toes of iron and clay. My nie jesteśmy, prawda, w tej części gliny i żelaza. We are living in the toenails of the iron and clay. My żyjemy dzisiaj w paznokciach tych palców. We're living right at the end of Earth's history. My żyjemy na końcu historii. Let me show you where we are. Chcę wam pokazać, gdzie my jesteśmy. Can you see my toenails down there? Czy widzicie moje palce? The divided nations of Europe are represented by the feet of iron and clay. Podzielona Europa jest podzielona, prawda, przedstawiona w podzielonych stopach z gliny i żelaza. But we are right down in the toenails. A my jesteśmy tutaj właśnie w samych palcach. Jesus is soon to come. Jezus tego przychodzi. Are you ready? Czy jesteś gotowy? Are you ready? Czy będziesz gotowy? Do you want to be ready? Czy chcesz być gotowy? Do you? Tak czy nie? Or you're just going to go on through life as if nothing's happening? Czy będziesz dalej iść przez życie, jakby się nic nie działo? Oh, who cares about that old prophecy? A co mnie obchodzi, to stary prost? God cares. Boga to obchodzi. And I hope you care too. Ja mam nadzieję, że i was lubi. I want to ask the question tonight. Ja chciałem zapytać pytanie dzisiejsze do was. How many will raise a hand with me Ilu z Państwa podniesie rękę razem ze mną? and lift a hand towards heaven tonight I pokaże, prawda, rękę do nieba. and say, Lord, I believe what I've just heard in this prophecy. Że ja wierzę, Boże, w to, co usłyszałem w tym proroctwie. We are living in the toenails of Earth's history. My żyjemy na krawędzi historii. And I want to be ready when Jesus I ja comes. chcę być gotowy, kiedy Chrystus przyjdzie. Can I see you? Czy chcę, mogę prosić Wasze ręce? God bless you. Niech Was Bóg błogosławi. God bless you. Niech Was Bóg błogosławi. Tomorrow night we're going to go to Israel, Jutro wieczorem udam się do Izraela. begin to search for the Messiah. Zaczniemy poszukiwanie Mesjasza. Then we're going to have a day off. A później będziemy mieli dzień przerwy. I need a day off. Ja potrzebuję dzień przerwy. So on Friday night we'll come back A więc w piątek wieczorem wracamy. and our subject is Pompeii and how close are we to the end. I jest tematem naszym Pompeja i jak blisko jesteśmy końca. And then I want to take up a subject A później chcę wziąć temat, that will tell you how you can be ready for the Lord's return. w jaki sposób możecie się przygotować na powrót Jezusa Chrystusa. We're going to travel over to the beautiful Greek island of Patmos Udamy się na piękną wyspę Patmos and we'll discover what the three angels over Poland are telling me. i odkryjemy, co trzech aniołów ma do powiedzenia Polsce. So that's what's coming. I to właśnie to, co planujemy. And so now for the children of Iraq I tak dzisiaj od 10 lat. and from me. Ej, amen. Dobranoc. God bless you. Niech Bóg Was błogosławi wszystkich. Drodzy Państwo, ja jedynie chcę przypomnieć to, o czym mówiliśmy też wczoraj. Pamiętacie, co mieliśmy zrobić na dzisiaj? Tak, przyprowadzić go. No zachęcić kogoś, kto jeszcze nie jest zachęcony. Niektórzy może się przestraszyli i sami przyszli. Drodzy, niezależnie od tego, czy Wam się uda zachęcić kogoś, czy nie, przyjdźcie. Drodzy, także jutro o godzinie 18 przy wyjściu ci, którzy jeszcze nie mają programu szczegółowego, jest możliwość otrzymania. No i oczywiście zapraszamy do obejrzenia stoiska z nowymi pozycjami. Do zobaczenia się jutro. Do zobaczenia.